Myśląc o tym, jak stworzyć Wiedźmina, jak stworzyć grę, my wychodziliśmy od dwóch rzeczy. Po pierwsze, to jest historia Wiedźmina, która była bardzo dobrze opisana w Sapkowskim i my do niej nawiązujemy i tworzymy naszą własną kontynuację tej historii. No a druga rzecz to jest to, że my chcieliśmy w Wiedźminie III zrobić to, co nie udało nam się w poprzednich częściach, czyli pokazać takie codzienne życie Wiedźmina, jego pracę, to czym on się zajmuje i jak to wpływa na świat. I z jednej strony to, co Geralt robi, to jest poprawianie życia ludzi za pieniądze, czyli w zasadzie to, co robił w książkach. Przy tej okazji, kiedy wykonuje zlecenia na potwory, może zostać oszukany, może się okazać, że tak naprawdę potwór nie istnieje, tylko za tym stoją ludzie. I zawsze, bo to jest właśnie kluczem w naszych grach, zawsze w tych historiach jest jakiś twist, jest jakieś takie zaskoczenie, które sprawia, że one nie są podobne do siebie i nie są po prostu nudne. My inwestowaliśmy w tę historię, staraliśmy się, żeby każde najmniejsze zadanie niosło za sobą jakąś historię, jakąś refleksję. Dlatego ja zupełnie nie boję się, że zadania takie prostsze, jak niszczenie gniazd potworów, jak właśnie zabijanie potworów z Monster Huntów, jak czyszczenie punktów zainteresowania, stanie się takim wrażeniem kolorowego, fajnego świata, bo zaraz obok są po prostu historie, które są ciężkie i które niosą za sobą przesłanie, więc nasi pisarze włożyli bardzo dużo serca i bardzo dużo energii w to, żeby każda historia i każda postać, którą spotykamy w świecie, była unikalna, żeby ta postać miała swój charakter, żeby była wiarygodna, żeby nie była takim słupem informacyjnym, który czeka na nas i daje nam zadanie, tylko żeby ona mówiła o swoich problemach, żeby była jakoś umiejscowiona w społeczności, żeby miała swoje dążenia, swoje cele. No i żeby po prostu była wiarygodna, tak jak w prawdziwym świecie, więc dzięki temu, dzięki pracy naszych pisarzy i naszych projektantów zadań stworzyliśmy coś niesamowitego i wydaje mi się, że nikt nie będzie się nudził w grze. Final quiet, good time man comes, greenie me a bubble gun. What you got in the pot? Super la cops, trolls whole family, much goods, slinks, froggies, bone helps, joy smell sticks. Last one necro, flavorful. Mówiąc o Wiedźminie, warto wspomnieć, że gry można projektować czy podchodzić do ich produkcji na dwa tak naprawdę różne sposoby. Można zaczynać od tworzenia rozgrywki czy gameplaya, jak to się nazywa po angielsku, i potem do tego dorabiać fabułę, bądź tak jak my robimy, zaczynać od tworzenia fabuły i do tego dorabiać elementy rozgrywki czy właśnie gameplaya. I dlaczego o tym mówię? Bo tak zwane story-driven development, to co my uskuteczniamy, polega na tworzeniu fabuły, a co za tym idzie na analizowaniu i zarządzaniu emocjami gracza. My tworząc każde zadanie, każdą rzecz, którą gracz spotyka w świecie, zastanawiamy się, co on będzie wtedy czuł. I my celowo chcemy wywołać pewne emocje, celowo chcemy na tych emocjach grać, bo wierzymy, że imersja z grą tworzy się właśnie poprzez emocje i poprzez wiarygodność świata.
Dlatego fabuła jest dla nas tak ważna i dlatego te emocje są dla nas tak ważne. Jeśli gra, czy film, czy książka nie niesie za sobą emocji, ona po prostu szybko staje się nudna i gracz, czy czytelnik, czy widz po prostu takie medium odkłada. I dla nas ta historia jest właśnie takim najważniejszą myślą przewodnią. No i właśnie te emocje ciągną tą grę. Dla mnie to jest właśnie to jest clue tego, co my robimy tutaj. Le long de mes plaies, fais glisser tes mains pour défier les étoiles et mêler nos voix. Ouvre ces blessures et regarde-moi, mon corps meurtri est le canevas du destin de mes songes. Tu t'enfuis à l'aube. Prowadziłem całego Wiedźmina i na początku tworzyłem wizję tego, jak ta gra ma wyglądać, co jest dla niej ważne, a co nieważne. Potem tą wizję przekazywałem ludziom i pilnowałem, żeby wszystkie rzeczy, które są tworzone w różnych zespołach, były spójne z tą wizją i koniec końców jakby spotkały się razem i stworzyły grę, która będzie ciekawa i która będzie niosła ze sobą właśnie taki przekaz. No i teraz jak my decydujemy o tym, co wchodzi do gry, a co nie wchodzi do gry? To jest tak, że każdy z nas czytał wielokrotnie Sapkowskiego i czuje już w kościach tak naprawdę, co pasuje do tego świata, a co nie pasuje do tego świata. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to, co trzeba powiedzieć, że proces tworzenia gier wideo jest procesem iteracyjnym. To znaczy, że my na początku, jak tworzymy sobie scenariusze na papierze, nie wiemy jeszcze, czy te scenariusze będą dobre, czy nie, dlatego że one mogą dobrze brzmieć, ale jak je zobaczymy w grze, okazuje się czasem, że nie pasują albo coś jest w nich nie tak. I my gramy w grę bardzo długo, robimy takie cykle i w każdym cyklu poprawiamy rzeczy lub zmieniamy je. Na całe szczęście jesteśmy firmą niezależną, więc możemy sobie na to pozwolić, że to my decydujemy o tym, jak ta gra wygląda. No i robimy tyle tych iteracji czy cykli, ile potrzebujemy. No i decyzje podejmowane są wspólnie. Muszę powiedzieć, że naprawdę trafiłem na wspaniałych ludzi, z którymi pracuję. To są profesjonaliści najwyższej klasy. Czy nasz szef działu fabuły, czy szef działu questów, czy artyści i dzięki temu my wspólnie po prostu rozmawiamy i decydujemy, co dla gry jest najlepsze. No i tak jak Wiedźmin 3 w tym momencie jest odebrany na świecie, jakie ma oceny, to pokazuje, że chyba to jest dobra droga.